Cześć, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj niedziela, panele się ładnie wygrzewają, zobaczcie na słoneczku. Produkcja tutaj śmiga, prawie 4 kW sobie lecą z paneli u mnie. Co tu się u mnie pozmieniało? No instalacja w zasadzie wiele się nie zmieniła. Wszystko jest tak jak było, tak jak widzicie. Sieć jest cały czas w off-gridzie, już 14 dzień leci, gdy nie biorę energii z sieci całkowicie. Dodatkowo dorobiłem coś takiego, słuchajcie. Założyłem oczywiście wentylatory, jeden i drugi tam w warsztacie sobie tutaj, bo Deje działa jako taki całkiem spory grzejnik, więc w takim dosyć małym pomieszczeniu, jak tutaj mam, robi się naprawdę ciepło. Więc ustawiłem go sobie tam na 25,5 stopnia i od tej temperatury w górę uruchamia się, właściwie wyciągi się uruchamiają i trochę wyciągają tą temperaturę z tego pomieszczenia tutaj nad falownikiem Deje. Tak to wygląda. Podłączyłem też dodatkowo do tego złącza inteligentnego load grzałkę w boilerze. Tutaj ona się będzie uruchamiała, ten licznik będzie się włączał w momencie, gdy osiągnie akumulator 100%, co się dosyć często ostatnio dzieje, więc tak stwierdziłem, że od 100% będzie się ładować. Poza tym, tak jak widzicie, to się niewiele nie zmieniało, trochę posprzątałem tutaj, bo był syf totalny. W każdym bądź razie chciałem Wam pokazać ustawienia mojego falownika, że jak pisaliście w komentarzach, chcielibyście zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda u mnie. A więc co następuje, słuchajcie, trochę teraz hałasuję, więc nie zamykam tej klapy jeszcze, bo będę tutaj podłączał jeszcze parę rzeczy, jakieś komunikacje i tak dalej, więc bez sensu byłoby to zamykać. Więc pokażę Wam, jak to wygląda na razie na tych ustawieniach. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Tak jak widzicie, sieć jest cały czas w off-gridzie. Energii z sieci nie biorę w ogóle, tak jak powiedziałem, od 14 dni, odkąd podłączyłem magazyn energii. No i teraz patrząc sobie w ustawienia, słuchajcie, ustawienia standardowe, podstawowe znaczy się, mam wyłączony oczywiście tego VIP-a tutaj, ten lock mi się włącza automatycznie, więc ja tam powiedzmy kilkadziesiąt sekund bądź minutę i on tam się sam blokuje, jeżeli nic nie robię. Jeżeli chodzi o system pracy, wygląda to w ten sposób. Żeby nie eksportować energii nigdzie indziej, tylko do złącza load, musicie zaznaczyć to tutaj, tak? To dużo filmów jest, które mówią o tym, ale pokazuję też, jak ja mam to u siebie zrobione. Czyli mamy tak, zero export, wszystko do złącza load idzie, tak? W tym miejscu. Dodatkowo mamy tutaj odznaczone wszystkie te kwadraciki, więc nie ma czegoś takiego, że sprzedajemy energię. Tutaj macie zaznaczone sobie priorytet na ładowanie, złącze load. Dodatkowo tutaj zmieniłem sobie ten max sell power, czyli maksymalna moc sprzedaży, zaznaczone jest jako 0 i w tym momencie on nie będzie sprzedawał energii do sieci na pewno na 100%. W tej opcji no, wszystko będzie szło do złącza load, nie ma innej możliwości. Jeżeli jakaś energia się cofa, to ona się cofa tylko i wyłącznie do tych CT-ków, które są w zestawie, czyli do czegoś takiego. To są te current transformatory, które pilnują, słuchajcie, one muszą być założone, to nie to, że tam mam off-grid, nie zakładam. No jak się ma off-grid totalny, no to oczywiście nie trzeba tego zakładać, ale jak się ma, powiedzmy, off-grid tak jak ja, na zasadzie trzymam sobie energię z sieci w zapasie w razie czego, jest ona w tej chwili faktem wyłączona, ale gdyby była włączona, bo też mogę to zrobić i zaraz Wam powiem, dlaczego tego nie robię jeszcze raz, to w tym układzie w razie czego te CT-ki, które są umieszczone tutaj, bo tutaj dochodzi do mnie WLZ i w tym miejscu, czyli dalej za tym kablem po prostu jest już za wyjściem jest już licznik, tam nic poza tym nie ma po drodze, więc jest bezpiecznik i są te CT-ki założone, więc on po prostu pilnuje, żeby do tych CT-ków maksymalnie dosłać prąd po prostu. On nie puści tego dalej, jeżeli macie te CT-ki założone. Jeżeli macie założoną sieć normalnie z bezpiecznikiem takim czy innym podłączonym
i nie macie tych CT-ków, to on nie widzi tego, czy on wysyła, czy on nie wysyła. To jest niepewne, dlatego dobrze mieć te CT-ki założone. No tak czy inaczej, tak jak widzicie, maksymalna moc sprzedaży 0. Tutaj jest dodatkowo 0 export power, nie da się tego zmienić na mniej. To jest minimalne ustawienie, które się da. Ja próbowałem to zmienić na jeszcze niżej, niestety powraca to z powrotem do tego samego stanu. Dalej, to jest ważne, żeby załączyć, tak? Time of use i ustawiłem sobie tutaj przedział czasowy od 0 do 0 pierwszy. Oprócz tego, co tam jest założone, oryginalnie były jakieś tam ustawione inne parametry jeszcze, ale pierwszy parametr ustawiłem na 0, żeby doba się zamknęła po prostu i mamy w tej chwili baterię do 30% rozładowania. Wtedy ewentualnie, jeżeli będzie sieć, to się przełączy na sieć, bądź poinformuje, że jest jakaś tam sytuacja rozładowania energii. Następnie zaznaczone są oczywiście wszystkie dni tygodnia, żeby ten harmonogram działał. Tutaj nie zaznaczacie żadnego pola. To są ustawienia typowo pod off-grid, bądź typowo pod ustawienia takie, żeby nie pobierać energii z sieci, a wykorzystywać maksymalnie energię z paneli i baterii. Także jeżeli nie chcecie sprzedawać, bądź używać generatora, bądź ładować energii z sieci tutaj, ładować magazynu energii, to nie zaznaczacie tego. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o ustawienia sieci samej, to u mnie wyszło w ten sposób. To jeszcze mało istotne dla tych ustawień jest. W każdym bądź razie jest to ustawione tak. Ustawienie baterii. Baterię, tak jak mówiłem, mam LiFePO PO4. Jest zaznaczona bateria litowa, jest zaznaczona pojemność 200 Ah. No tutaj niby zaznaczony jest prąd ładowania 100 A i rozładowania 150, ale BMS wie swoje i nie puści więcej niż, powiedzmy, już wam pokazuję. Tutaj macie limit 55 A, widzicie? Także nie da się puścić tego, nie da się mocniej tego naładować, bo BMS po prostu swoje tam ma ustawienia i tyle. Także tak to się będzie ładowało, jeżeli chodzi o baterię. Jeżeli chodzi o panele, tak widzicie, u mnie panele w tej chwili produkują dosyć sporo, jak na moje warunki. Znowu się tu włączę. Jeżeli chodzi o jeszcze ustawienia jakieś, ustawienia portu generatora, tutaj ustawiłem sobie ten Smart Load Output, tak jak widzicie. Czyli macie tutaj zaznaczone to wyjście na grzałkę, powiedzmy, żeby się automatycznie grzałka mi tam grzała w tym miejscu. W sensie podzłączę gen, tam który jest pod spodem, który mam wyprowadzony tutaj. Puściłem sobie zasilanie tam do kotłowni, które idzie przez ten licznik, który się uruchomi oczywiście, jak będzie napięcie szło z tego złącza. I w tym momencie będzie mi zasilało grzałkę w boilerze. Z energii całej, powiedzmy, która jak już magazyn się naładuje, to ona jeszcze ewentualnie tam pójdzie. No i tyle. Tutaj z najważniejszych ustawień jest coś takiego. Tak, jeszcze raz pokażę wszystko. Tak, widzicie, tutaj więcej nic nie ma. Tutaj w ten sposób. To jest koniec. Ustawienia sieci. Ustawienia portu generatora, podstawowe ustawienia i ustawienia baterii. Słuchajcie, to jeszcze w ustawieniach baterii mam zaznaczone, żeby nie ładowało mi z generatora ani z sieci, czyli odznaczone właściwie. Tutaj mam w mojej baterii, jeżeli ktoś ma baterię taką jak ja, czyli LVFU, 10 kWh mam taką. W tej baterii zaznaczam sobie Lithium Mode 00, shutdown baterię mam na 15, low baterię mam na 30, powiedzmy, a powrót z powrotem na rozładowanie baterii na 40, taką ustawioną, jeżeli chodzi o te ustawienia baterii. Tak jak widzicie, bateria się już naładowała do 69%, ładuje się 2,5 kW. Tak, możemy tutaj zerknąć sobie, 47 A idzie na baterię w tej chwili. Także całkiem nieźle.
Teraz pokażę Wam jeszcze motyw, słuchajcie, po włączeniu tego, można to też ręcznie uruchomić. Zobaczymy, jak to będzie się zachowywało. I powiem Wam, dlaczego mam to wyłączone. No, wyłączone mam to z jednego prostego powodu. Falownik DEYE niestety nie ma możliwości nie pobierać nic kompletnie z sieci. To znaczy, że on, mimo że jest ustawiony w off-grid w tej chwili, tak jak u mnie, mimo że ma energię z paneli, mimo że ma energię z baterii, on będzie zawsze coś pobierał z tej sieci, około 0,1 kWh dziennie mniej więcej. Dobra, słuchajcie, zobaczcie, tutaj mam ogólnie stan cały na dzień dzisiejszy, czyli mamy pobrane z sieci zakupione 17,6 kWh, bo to był jeszcze czas, kiedy magazyn energii nie był dobrze ustawiony u mnie. No i sprzedaż jest 0,1 kWh, no to wtedy co właśnie bawiłem się w ustawienia i on tam delikatnie podsyłał pod to się dało gdzieś tam mniej więcej. No ale ogólnie działa to w ten sposób, że jeżeli ma CT-ki założone, to on nie wyśle tego dalej niż do CT-ków. Tak to mniej więcej powinno wyglądać. Tak jak widzicie, zużycie w tej chwili jest energii z sieci takie, to się właśnie odbywa na zasadzie, na potrzeby pomiarowe tego falownika. On nie wpuszcza tej energii, bo jej potrzebuje, nie wiem, zasilić sieć, bo tutaj widzicie 3,5 kW leci z paneli, bateria ładuje się 2,7, a budynek zużywa niecałe 500 W. Więc to są po prostu wartości pomiarowe, dlatego tutaj u mnie działa to w ten sposób, że mam ten rozłącznik, który po prostu jest wyłączony, no i nie ma potrzeby, żeby cokolwiek było pobierane, nawet to, no tu niby cell, ale to wyświetla się cell w momencie, gdy on próbuje coś wysłać, też na potrzeby pomiarowe, ale to idzie tylko do CT-ków, także bez obaw, także to się wszystko odbywa w ten sposób. No i tak powiedziałem, on dziennie mniej więcej zużywa 0,1 do 0,2 kWh na potrzeby pomiarowe, więc nie ma sensu, żeby to 25 W cały czas gdzieś tam się po prostu kręciło, bo także no, nie ma potrzeby. Dlatego ten bezpiecznik u mnie jest w pozycji wyłączonej. Swoją drogą zamknąłem tutaj, zrobiłem małą wycinkę i zamknąłem tą budowę, bo strasznie hałasowało. Na jedną śrubkę oczywiście. No i działa to w ten sposób, że po prostu CT-ki ograniczają wysył energii do sieci, co jest bardzo ważne, więc one muszą być założone, powinny przynajmniej według mnie. No i tyle. Tutaj widzicie produkcja, nadal wyłączyłem sieć. Potem zrobię jeszcze shorta krótkiego, pokażę Wam z ustawień w komputerze, które mam ustawione. W sensie spisu tego, jak to działa od tych 14 dni i mniej więcej ile tej energii tam się przewija u mnie i jak to wygląda dziennie, zużycie i produkcja. Myślę, że pomogłem trochę. Jeżeli chcielibyście, w opisie będą jakieś linki powiedzmy z tymi rozłącznikami bezprzewodowymi, bądź z tym, bądź też będzie link do forum jednego, do forum DEYE, do mojego forum. Możecie wejść sobie na Facebooka, jeżeli macie. Tam dużo ciekawych informacji jest, dużo stamtąd też się dowiedziałem, polecam. Jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał, tam będzie też link do postawienia kawy. Zawsze mile widziane wsparcie, co pozwala ewentualnie rozszerzyć tą moją instalację troszkę bardziej. Zapraszam wszystkich serdecznie do subskrypcji. No i lajkujcie. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Może macie jakieś pomysły do tych ustawień. Ja dopiero się uczę tego falownika tak na 100%, co on tutaj może mieć. Więc każda rada się przyda. Wszystko analizuję. Na wszystkie komentarze staram się odpisać. Myślę, że razem można coś fajnego tutaj zdziałać. Słuchajcie, jeżeli potrzebujecie jakieś informacje jeszcze o tym falowniku, bądź jak to jest podłączone, bądź co z czym, piszcie też w komentarzach, piszcie do mnie wiadomości. Postaram się coś tam dograć jeszcze i Wam pokazać. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.